Witam serdecznie w kolejnym odcinku Luczyn po godzinach, serii, w której wolną chwilą serwisujemy własne maszyny oraz sprawdzamy przeróżne tematy około motocyklowe. Dzisiaj coś dla osób posiadających motocykl na zwykłych żarówkach halogenowych, jak na przykład mój tryplak, który ma H4, albo duży KTM, który śmiga na dwóch H11. Sprawdzimy, czy można coś zdziałać w sytuacji, gdy chcielibyśmy jednak w nocy widzieć trochę lepiej i nieco więcej, a nie mamy możliwości założenia dodatkowych lamp akcesoryjnych. Umówmy się, mało który golas czy motocykl sportowy ma na to dobre miejsce. Także w tym odcinku spróbujemy zobaczyć i zmierzyć, czy są różnice między zwykłą podstawową żarówką halogenową, a jej najbardziej wypasionym i najdroższym odpowiednikiem. Przy okazji sprawdzimy także, jak te klasyczne halogeny wypadają na tle nowoczesnych żarówek LED. Zapraszam do oglądania. Serdeczne podziękowania dla partnera tego odcinka, firmy Osram, która nie tylko dostarczyła wszystkie niezbędne produkty do tego filmu, ale także zgodziła się ufundować kolejne nagrody. W tym przypadku wybrałem dla Was najmocniejsze i jednocześnie najnowsze żarówki halogenowe w ich ofercie, czyli Nightbreakery 220, z których sam również teraz na co dzień korzystam. Mam dla Was po 3 komplety H4, H7 i H11. By wziąć udział w rozdaniu, wystarczy napisać, jaką maszyną jeździcie, jak Wam się sprawują obecne światełka i określić, jaki typ żarówki jest Wam potrzebny. Przy okazji zwycięzcy akcesoriów z poprzedniego filmu, czyli ładowarek do akumulatorów z funkcją zimowania, przenośnych mini kompresorów do opon i serwisowych latarek na szyję, znajdują się w opisie. Gratuluję i życzę miłego korzystania. Dla mnie temat oświetlenia jest mocno interesujący, ponieważ jest to jedna z rzeczy w motocyklu, które mają ogromny i bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy nocą. Dajcie znać, czy jesteście tematem głębiej zainteresowani i czy oprócz tego prostego porównania chcielibyście zobaczyć bardziej złożony, kilkudziesięciominutowy test z przekrojem wielu najpopularniejszych produktów na rynku. W tym porównaniu wezmą udział zwykłe podstawowe żarówki halogenowe H4, koszt około 10 zł za sztukę, klasyk klasyków. Mnóstwo osób z nich korzysta w motocyklach oraz samochodach i cieszą się bardzo dobrymi opiniami. Jest nawet szansa, że sporo osób z Was ma je w swoich lampach i nawet o tym nie wie, ponieważ wielu producentów wrzuca je na pierwszy montaż. Ja również dokładnie takie mam założone w tryplaku od ponad 5 lat i jako, że już od dawna nie jeżdżę tym motocyklem nigdzie po nocy, nie było nigdy potrzeby zmiany na cokolwiek lepszego. Wersja standard świeci jak to zwykłe halogeny, trochę takim żółtawo-pomarańczowym światłem. W kloszu są z nimi także zwykłe halogenowe W5W, te małe żaróweczki postojowe. Siła świecenia standardowych żarówek H4 na pewno nie jest oszałamiająca, ale dla większości osób wydaje się być wystarczająca. Na luksometrze te żarówki wskazały nam maksymalną wartość 655. Wynik na wyświetlaczu to ilość luksów podzielona przez 10, czyli zwykłe H4 uzyskały maksymalne natężenie światła o wartości 6550 luksów. Jest to pomiar złapany w najjaśniejszym możliwym do uzyskania punkcie świecenia tych lamp. Wszystkie kolejne pomiary zostały wykonane w dokładnie ten sam sposób i z tej samej odległości. Oczywiście wiadomo, że wyniki uzyskane w takich warunkach musimy traktować z lekkim przymrużeniem oka, ale do ogólnego potwierdzenia bądź zaprzeczenia, czy jedna żarówka daje światło o większym natężeniu niż druga, powinny być wystarczająco wiarygodne. Wszystkie pomiary dotyczą świateł mijania. Wrażenia na żywo podczas jazdy w nocy, cóż można powiedzieć, świecą i da się z tym żyć. W szczególności jeśli nie ma się porównania do niczego innego. Do latania po mieście nocą, gdzie i tak spędzamy 99% czasu pod światłami z latarni, są na pewno wystarczające. Za miastem w zupełnych ciemnościach niestety siła i zasięg takich żarówek pozostawia trochę do życzenia, dlatego na przykład w KTM-ie, na którym bardzo dużo czasu spędzam na nocnych powrotach, musiałem szukać innego rozwiązania. Dodatkowe odpalenie świateł drogowych oczywiście trochę poprawia sytuację, ale ogólnie w zupełnych ciemnościach standardowe żarówki halogenowe dają widoczność na poziomie podstawowym i nie dziwię się, że sporo osób szuka informacji, co można by poprawić w tym temacie. Oczywiście pamiętajmy, że cały czas mówimy o żarówkach za 9,99, także musimy być fair i nie możemy oczekiwać cudów. Jako ciekawostka, Osram produkuje też tą żarówkę w wersji Ultra Life, dając 4-letnią gwarancję i deklarując żywotność nawet 4-krotnie dłuższą niż standardowej wersji. Wizualnie różnią się wyłącznie tym, że czubeczek Ultra Life'ów jest srebrny, a nie szary. Pozostałe ich właściwości są określone jako identyczne, także nie będziemy dublować ich wyników w porównaniu. Po podłączeniu na krótko, wersja standard obok Ultra Life'a wygląda na to, że świecą niemal identycznie, nie byłem w stanie wypatrzyć żadnych różnic. Wersję standard musimy natomiast koniecznie porównać do najwyższego modelu z najnowszej serii Nightbreaker 220. Na pierwszy rzut oka widzimy, że szkło jest częściowo niebieskie i czubeczek mamy tutaj złoty, a skromny. Producent deklaruje do 220% większą jasność żarówki w porównaniu do normy ECE R112, zasięg maksymalny do 150 metrów oraz barwę światła bielszą o 20% od normy ECE R37.
37. Wszystko to kosztem około 5-krotnie wyższej ceny za żarówkę i 2-krotnie mniejszej deklarowanej żywotności w stosunku do wersji standard. Oczywiście wszystkie te normy i hasła marketingowe niewiele nam mówią, dlatego najzwyczajniej w świecie sprawdzimy sobie, czy w praktyce jest różnica między wersją standard oraz złotą premiumką. Przy podłączeniu na krótko i wstępnych oględzinach na żywo rzeczywiście wydaje się, że Nightbreaker 220 świeci trochę mocniej i ma nieco jaśniejszą barwę światła, mniej żółto-pomarańczową niż żarówka w wersji standard. Nie jest to różnica kolosalna, ale na pewno zauważalna gołym okiem. Niestety w przedstawieniu różnicy na ekranie jesteśmy zdani na oko kamery, które płata czasem różne figle z barwą światła i ekspozycją, ale mam nadzieję, że uda się chociaż mniej więcej odwzorować to, co widać gołymi oczami. Po umieszczeniu obu żarówek w lampach bezpośrednio obok siebie, różnica robi się bardziej ewidentna i nie musimy się domyślać, która jest która. Barwa światła Nightbreakerów 220 jest zdecydowanie mniej żółto-pomarańczowa, a bliższa bieli i samo światło wydaje się świecić trochę mocniej. Ta zwykła W5W rzuca nam tam w kloszu sporo żółtego i psuje trochę efekt białej barwy, ale mimo to nawet na nagraniu dość wyraźnie widać różnicę w pracy obu tych żarówek. Jeśli chodzi o samo natężenie światła, to Nightbreakery 220 uzyskały 9380 luksów w najjaśniejszym miejscu świecenia, czyli miernik zasadniczo potwierdza to, co widzą nasze oczy. Z tej odległości i w tych warunkach jest to wynik o 43% wyższy niż w przypadku żarówki standardowej. O ile skupianie się na konkretnych procentach w takich amatorskich, chałupniczych pomiarach może nie mieć wielkiego sensu, o tyle z pewnością możemy na podstawie takiego pomiaru stwierdzić, że te żarówki po prostu świecą mocniej. Podczas jazdy przy Nightbreakerach 220 widzimy wszystko nieco wyraźniej i ich realny zasięg wydaje się być rzeczywiście odrobinę większy. Jest to zapewne wynik nie tylko większego natężenia światła, ale również zmiany jego barwy z żółto-pomarańczowej na bliższą bieli. Także jeśli ktoś się zastanawia, to tak, różnica między tymi żarówkami podczas jazdy jak najbardziej jest zauważalna. Nie da się tego może realistycznie oddać na nagraniu, gdzie kamerka sama kombinuje z ekspozycją, ISO i balansem bieli, ale w każdym razie na żywo Nightbreakery świecą trochę szerzej, dalej i ładniej, grzeją się niestety trochę mocniej, z czego pewnie wynika ich skrócona żywotność. Oczywiście nie ma mowy, żeby nawet najlepsze homologowane żarówki halogenowe zbliżyły się wydajnością do LEDowych lamp akcesoryjnych, które testowaliśmy w poprzednich LPG. Na Nightbreakerach jest odrobinę lepiej niż na najtańszych halogenach H4 i tyle po sprawdzeniu mogę Wam potwierdzić. Z żarówek homologowanych w ich ofercie to w tej chwili najlepsza alternatywa dla halogenów standardowych. Czy te różnice są warte takiej dopłaty, to już każdy musi sobie odpowiedzieć we własnym zakresie. Dla mnie osobiście jest i zasadniczo zawsze było, bo z żarówek Nightbreaker korzystam w niektórych swoich motocyklach od czasów Duke'a 125. Po pierwsze, nie mówimy tu o inwestycji rzędu kilkuset złotych, tylko dopłacie 4 dych za żarówkę, a po drugie, lepiej świecące lampy, nawet trochę, i tak przekładają się na podniesienie naszego bezpieczeństwa w nocy. Jako wartość dodaną traktuję to, że pojazd wygląda z nimi po prostu lepiej niż z klasycznymi żółtkami, ale to już oczywiście rzecz gustu. Generalnie widzimy trochę, w czym jest problem. Sporo ludzi narzeka, że standardowe, fabrycznie montowane żarówki halogenowe dają im niewystarczającą ilość i zbyt mały zasięg światła do komfortowej jazdy w nocy. Producenci stają więc na głowie, żeby z tych obligatoryjnych 55 W wycisnąć co się da na wszelkie możliwe sposoby, ale wyżej pewnego pułapu po prostu nie da się podskoczyć, mając takie ograniczenia. Logicznym rozwiązaniem problemu i krokiem w dobrą stronę wydają się być żarówki LED, które najzwyczajniej w świecie przy dużo mniejszym poborze prądu oferują znacznie więcej światła. Cały mój zestaw akcesoryjnych lamp offroadowych pobiera tyle prądu co jedna żarówka halogenowa H11, a generuje wręcz nieporównywalną ilość światła. Jednak aktualnie w Polsce nie znalazłem żadnych żarówek LED powszechnie zwanych retrofitami, które posiadałyby homologację, czyli zostały powszechnie dopuszczone do używania w ruchu drogowym. Zresztą pewnie prędzej możemy myśleć o legalizacjach konkretnych retrofitów dla konkretnych pojazdów, bo takie powszechne dopuszczenie to w przypadku tych żarówek LEDowych zapewne nigdy nie nastąpi. Tutaj sprawa opiera się o indywidualne dopasowanie danej żarówki LEDowej do danego reflektora. Retrofity nie są normalizowane jak żarówki halogenowe H4, H7 czy H11 i ten sam retrofit może w jednym reflektorze działać prawidłowo, a w drugim mocno nie doświetlać drogi i oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka. Przydałaby się jakaś nieskomplikowana procedura, gdzie na przykład podjeżdżamy na stację diagnostyczną i za rozsądną opłatą majster nam raz, dwa na jakiejś maszynie ustala, czy reflektor z LED-em, który założyliśmy, spełnia normy. Jeśli tak, to ma prawo wystawić nam odpowiednie zaświadczenie, z którym będziemy mogli sobie legalnie jeździć po drogach publicznych. Dla bardzo upartych osób oczywiście istnieje możliwość uzyskania homologacji, albo raczej legalizacji we własnym zakresie, jeśli dany model żarówki w połączeniu z naszym reflektorem rzeczywiście te wymagania spełnia. W Polsce jest to jednak droga tak zawiła, że dla większości osób po prostu będzie niemożliwa lub całkowicie nieopłacalna do zrealizowania. Z tego co wyczytałem, po pierwsze musielibyśmy się pofatygować do jakiejś instytucji badawczej
w stolicy, gdzie zbadają nam parametry reflektorów z nowymi żarówkami LED. Następnie gonimy do rzeczoznawcy z odpowiednimi uprawnieniami, który na piśmie potwierdzi, że te parametry mieszczą się w tolerancjach określonych w ustawie w sprawie warunków technicznych pojazdów. Z takim pismem z kolei dalej na stację kontroli, gdzie z Bożą pomocą i dobrym humorem diagnosty uzyskamy dopuszczenie tych konkretnych nowych żarówek LED do stosowania w swoim samochodzie. Jeśli to wszystko się uda, jakimś cudem nie stracimy gdzieś po drodze chęci do życia, to od tej pory wystarczy, że będziemy wozili zawsze przy sobie całą zdobytą kartotekę dokumentów i tak oto już możemy legalnie cieszyć się nowymi żaróweczkami LED, przynajmniej dopóki nie przestaną działać lub nie będziemy chcieli zmienić na inne. Warto też pamiętać, że żadna z tych instytucji i firm, które będziemy musieli odwiedzić, zapewne nie zrobi dla nas nic za darmo. W niektórych krajach wybrane modele żarówek LED Osram można już legalnie montować do wybranych modeli samochodów. Wystarczy wtedy wydrukować zaświadczenie ze strony producenta i mieć je po prostu gdzieś w samochodzie. Miejmy nadzieję, że dożyjemy zmian prawnych zezwalających na legalne korzystanie z takich żarówek na jakichś sensownych warunkach również i u nas. Jakieś regulacje i wymogi techniczne oczywiście powinny być, bo sami widzimy na drogach, że jest też druga strona medalu i sporo osób zakłada sobie najtańsze chińskie retrofity, świecące dosłownie w kosmos i nie przejmują się, że m.in. przez brak odpowiedniej linii odcięcia oślepiają wszystkich kierowców jadących z naprzeciwka. Również sam stan lamp, kloszy oraz odbłyśników ma sporo do rzeczy. Wkładając nowiutkie, mocne żarówki LEDowe do całkowicie zmatowiałych lamp, których odbłyśnik dodatkowo nijak nie współgra z wybranym przez nas retrofitem, nie osiągniemy nic oprócz spektakularnego oślepiania wszystkich przed nami. Także z której strony by nie spojrzeć, temat wydaje się mocno rozwojowy, ale na pewno nie prosty. U nas w tej chwili każda samowolna przesiadka ze zwykłych żarówek halogenowych stosowanych fabrycznie na ksenony bądź LEDy może się wiązać z mandatem, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu lub, jeśli mamy już całkowicie puścić wodze fantazji, to z regresem ubezpieczeniowym w przypadku, gdy policja stwierdzi, że zdarzenie drogowe, w którym braliśmy udział, było wynikiem nieprawidłowo działającego, np. oślepiającego oświetlenia naszego samochodu, które jak za moment się okaże, nie miało legalizacji. Regres ubezpieczeniowy, dla tych co nie wiedzą, to żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela. Jest jeszcze kwestia corocznych przeglądów, na których diagnosta ma obowiązek odprawić nas z kwitkiem, jeśli zawitamy do niego z założonymi retrofitami, bez dokumentów potwierdzających ich indywidualną legalizację w naszych reflektorach. Czy tak zrobi, to już oczywiście inna historia, ale tak czy siak nie możemy na pewno z tego powodu udawać zdziwionych. Pamiętajmy, że to, że my sobie w garażu zaświecimy na ścianę i uznamy, że nasze retrofity to całkiem dobrze świecą i nie wydaje nam się, że będą kogoś raziły, niestety nie sprawia, że od tej pory są legalne. To samo dotyczy ksenonów, soczewek i tak naprawdę wszystkiego innego niż konkretny typ żarówek halogenowych, z jakimi posiadane przez nas reflektory zostały dopuszczone do ruchu. Także sytuację prawdą mamy już mniej więcej naświetloną. Kto chce, to oczywiście może sam wskoczyć w googlowe czeluści i wyszperać wszelkie inne szczegóły tych zawiłości. My natomiast sprawdzimy sobie teraz, o co jest tyle zamieszania i czy rzeczywiście sama zmiana żarówki może robić aż taką różnicę. Oczywiście, żeby była jasność, nie zachęcam ani nie namawiam do stosowania żadnych niezgodnych z prawem rozwiązań w swoich motocyklach ani innych pojazdach. Każdy ma swój rozum i czy na dobre, czy na złe, to musi się sam nim kierować. Porównanie robimy w celach czysto naukowych, by sprawdzić, czy w przyszłości po zmianie odpowiednich przepisów takie żarówki będą mogły stanowić dobre rozwiązanie poprawiające nasze bezpieczeństwo podczas jazdy w nocy. Wszelkie nagrania z tymi żarówkami zostały zrealizowane na terenie prywatnym oraz poza drogami publicznymi. Do tego porównania wybrałem żarówki, które zostały już częściowo zalegalizowane w innych krajach dla wybranych modeli samochodów, czyli Nightbreaker LED Smart. Pamiętajmy, że mimo grafiki Street Legal znajdującej się na pudełku, nie oznacza to, że te żarówki są w jakikolwiek sposób zalegalizowane do użytku na drogach publicznych w Polsce. Moc tych żarówek określona jest na poziomie 20 W, przy czym producent deklaruje, że są kilkukrotnie jaśniejsze i oferują kilkukrotnie dłuższą żywotność niż żarówki halogenowe. Nie będziemy wchodzić w szczegóły marketingowych haseł, tylko sprawdzimy, jak to świeci. Nie miałem co prawda jeszcze nigdy styczności z retrofitami, ale z tego co widzę, obudowa żarówki pełni jednocześnie funkcję radiatora i posiada chłodzenie aktywne w postaci wentylatora zamieszczonego w bazie. Wtyk znajduje się natomiast na przewodzie. Przy podłączeniu na krótko na blacie zdecydowanie przyćmiewa standardowy halogen H4. Widać też znaczną różnicę w barwie światła. Mimo dość skomplikowanej budowy, montaż w lampie nie różni się zbytnio od zwykłego halogena. Gniazdo żarówki znajdujące się w motocyklu podłączamy do wtyczki na przewodzie zamiast bezpośrednio do spodu żarówki. Reszta jest bez zmian. Żarówka pasuje idealnie, zapina się tym samym mechanizmem co halogen i nie wymaga żadnych przeróbek. Tryplak z 2014 roku, którego tu widzicie, nie monitoruje napięcia oświetlenia, także
że podłączenie żarówki o innej mocy nie powoduje wyświetlania się żadnych błędów ani występowania żadnych nieprawidłowości w jej działaniu. Więcej na ten temat za chwilę, gdy przejdziemy do KTM-a. W kloszach lamp motocykla światło tych żarówek w porównaniu do halogenowych W5W znajdujących się pod spodem jest po prostu czysto białe, a wiązka, którą emitują, rzeczywiście ma wyraźne odcięcie. Ta żarówka w lampach od Tryplaka daje podobny wzór wiązki światła jak klasyczny halogen H4, tylko świeci od niego o wiele jaśniej. Może to chyba świadczyć o tym, że punkt świetny obu żarówek, halogenowej i LEDowej, jest usytuowany bardzo podobnie do siebie. Producent deklaruje, że oślepianie innych użytkowników drogi w przypadku tych żarówek spada poniżej dopuszczalnych wartości maksymalnych nawet o 50% i rzeczywiście nawet z bliska od pewnej wysokości można spokojnie patrzeć na motocykl z przodu bez żadnego dyskomfortu. Maksymalny wynik natężenia światła na luksometrze przez chwilę wynosił 17 830 luksów, po czym po dalszej regulacji lamp przekroczył maksymalny zakres czujnika, którym dysponuje, czyli 20 000 luksów. Nawet już bez dalszego wchodzenia w szczegóły widzimy, jaką ogromną przewagę ma ta technologia nad żarówkami halogenowymi. W tych warunkach w porównaniu do klasycznej 55W halogenowej H4 uzyskaliśmy ponad 3-krotnie większe natężenie światła i to przy 20 W, nie 55. Podczas jazdy przekłada się to bezpośrednio na znaczne podniesienie widoczności i naszego bezpieczeństwa. Nie oślepiamy innych kierowców, a jednocześnie droga przed nami jest oświetlona szerzej, dalej i dużo jaśniej niż w przypadku jakichkolwiek żarówek halogenowych, nawet tych najbardziej wypasionych typu Nightbreaker 220. W moim odczuciu biała barwa światła sprawia dodatkowo, że to, co mamy w polu widzenia, jest dla nas zdecydowanie bardziej czytelne niż przy klasycznej żółto-pomarańczowej żarówce. Pozostaje mieć ślepą nadzieję, że władze otworzą producentom jakąś sensowną i uproszczoną drogę do legalizacji tego rozwiązania, a nam do łatwego i legalnego korzystania. Gdyby przepisy na to pozwalały, to te halogenowe W5W również moglibyśmy wymienić na małe LEDowe pchełki Nightbreaker i ze swoich starszych lamp zrobić reflektory nie tylko współcześnie wyglądające, ale i współcześnie świecące. Całą imprezę powtórzyłem również z żarówkami H11 w młodszym o kilka lat KTM-ie i o ile różnice między najtańszym halogenem a nowym Nightbreakerem 220 wyszły podobne jak na Tryplaku, o tyle w przypadku zastosowania żarówki LEDowej eksperyment pokrzyżował nam w tym motocyklu CAN bus, który nie tylko mierzy napięcie oświetlenia, pokazując błędy, gdy nie jest w normie, ale również odłącza w tym obiegu zasilanie, gdy te błędy wykryje. System wykrywa, że żarówka nie pobiera prawidłowych 55 W, bo żarówka LEDowa ma przecież 20 W, uznaje więc, że jest spalona, wyświetla komunikat i wyłącza jej zasilanie. Możemy to obejść stosując odpowiedni filtr CAN bus przed samą żarówką LED, czyli tak naprawdę po prostu prawidłowo dobrany opornik, który podbije łączną pobieraną moc na tym przewodzie na prawidłowy poziom, po czym ją wytraci w postaci uwalnianego ciepła na sobie lub dodatkowym radiatorze. Można powiedzieć trochę taka głupiego robota, bo nasze LEDy w komplecie z opornikiem nie są już wtedy zasadniczo energooszczędne, ale oczywiście wszystkie inne plusy wynikające z ich ogromnej wydajności pozostają jak najbardziej aktualne. Decydując się na takie rozwiązanie, warto dobrze przemyśleć miejsce ulokowania rezystorów. Podczas pracy ich temperatury mogą osiągać bardzo wysokie wartości, nierzadko mogące w bezpośrednim kontakcie nawet topić plastiki. Niewykluczone, że niebawem będę miał możliwość sprawdzenia oryginalnego filtra CAN bus Osram pod H11, także dam Wam znać w osobnej rolce albo poście na Facebooku i Instagramie, jak to się sprawdza w praniu. Podsumowując, dla osób posiadających tak jak ja motocykle na żarówkach halogenowych, najmocniejszą i w pełni legalną żarówką w ofercie Osram jest w tej chwili seria Nightbreaker 220. Od najtańszych halogenów nie dzieli jej może aż taka przepaść natężenia światła jak w przypadku najnowszych retrofitów LEDowych, ale różnica jest na tyle duża, że na pewno warto wziąć ją pod uwagę, nawet kosztem skróconej żywotności i wyższej ceny. Dodatkowo w jej przypadku nie musimy się obawiać żadnych negatywnych konsekwencji prawnych wynikających z jej stosowania na drogach publicznych, ani walki z CAN busem i likwidowaniem rezystorami kontrolek i komunikatów o przepalonych żarówkach. Żeby jednak być fair, trzeba przyznać, że retrofity Osram, które tu sprawdzałem, świecą pięknie i po prostu znacznie lepiej niż jakiekolwiek żarówki halogenowe dostępne na rynku. Z powodzeniem mogłyby zapewnić dużo wyższy poziom bezpieczeństwa motocyklistom nie mającym możliwości zastosowania żadnych lamp akcesoryjnych, szczególnie podczas jazdy poza miastem. Pozostaje cierpliwie obserwować rozwój sytuacji i mieć nadzieję, że producenci wywalczą nam możliwość legalnego korzystania z tej technologii zarówno w motocyklach, jak i samochodach. Jak zawsze dzięki za oglądanie i do zobaczyska niebawem. Co to jest takie
czarne i szybkie. Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.